Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Jest to wyjątkowy odcinek bez montażu, ponieważ niezwykła gościni Olga Tokarczuk, którą można przedstawiać w taki sposób, który myślę jest osobą znanym. Ekonomistka, ja pozwolę sobie bardziej osobiście przedstawić Ciebie jako moją byłą nauczycielkę, z którą miałem okazję ponad 20 lat temu się spotkać na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie prowadziłaś zajęcia z kreatywnego pisania. Ja też towarzyszyłem Tobie ponad tych 20 lat przez Twoje słowa, Twoje książki, a czasami możliwość zrobienia z Tobą wywiadu. I chcę to powiedzieć Tobie, patrząc w oczy i tym, którzy nas słuchają, że szanuję, jak dla mnie spójne są słowa, które zawierasz w książkach, w swoich tekstach, z tym, jak idziesz, jak jesteś, jak pojawiasz się na Marszu Równości, jak zabierasz głos w sprawie zwierząt, ludzi, ziemi, pozaludzkich istot, próbując łączyć to, co żywe. A może czasami nawet duchów, bo dla mnie takie były doznania podczas czytania biegunów. I spotykamy się porozmawiać o świadomości w kontekście uznania Odry za osobę prawną. Jakoś świadomie chcę odłożyć wszystkie aspekty prawne. Wiele osób słysząc ten pomysł mówi o tym, czy to możliwe, czy polskie prawo podąży za tym, co to w ogóle za dziwny twór. A wydaje mi się, że świadomość jest pierwsza. Gdybyśmy mieli świadomość, że rzeka jest osobą, prawo momentalnie podążyłoby za tym. Prawo, które ewoluuje, jest mądre. Chcę zacząć od cytatu z ciebie. Słowa, które napisałeś ponad 20 lat temu w tekście pod tytułem Potęga Odry. Taki tekst poza gatunkami, bo to trochę esej, trochę odpowiedź, trochę wyzwanie, trochę porada. Napisałeś tak. Kiedy byłam dzieckiem, każdy spacer prowadził nad Odrę. To właśnie rzeki są jednymi z rzadkich, niezmiennych zjawisk na świecie, i w czasie, i w przestrzeni. Czuję wyraźnie, że to tę samą rzekę mam w pamięci i w komórkach własnego ciała. I chcę Ciebie zapytać o tę relację z Odrą. Dla mnie było bardzo ważne uświadomienie sobie dosyć wcześnie fenomenu dorzecza. Co to jest dorzecze? Dorzecze, jak spojrzymy na to z góry, tak panoptykalnie, zobaczymy na jakimś wielkim terenie swego rodzaju naczynie krwionośne, byśmy mogli je metaforycznie nazwać. Naczynie, które niesie wodę z gór najczęściej i spływa do jakiegoś zlewiska wód. I niesamowicie przypomina to, co znamy z fizjologii, z obrazów, które dotyczą naszego ciała, czyli system nerwowy albo system krwionośny. Patrząc z pewnego punktu widzenia, właściwie trudno odróżnić tę fraktalność do rzeczy rzek od naszego systemu krwionośnego czy nerwowego. I ta analogia, która mi się wtedy pojawiła w głowie, nagle spowodowała, że zaczęłam myśleć o rzece jako o naturalnej, o dorzeczu jako o naturalnej krainie. I zaczęłam się nawet zastanawiać, czy wobec takiej płynności życia, płynności naszej sytuacji w świecie, czy nie są to najbardziej naturalne krainy, w których żyjemy. Ponieważ państwa, polityka, rzeczy wymyślone przez człowieka są niezwykle ulotne. I my tutaj, mieszkając na Dolnym Śląsku, wiemy i doświadczyliśmy tego w poprzednich pokoleniach, jak bardzo sztucznie ustalone jest to, co nazywamy państwami narodowymi, jakimiś formacjami politycznymi. Natomiast to, że żyjemy w dorzeczu jakiejś rzeki, jest czymś naturalnym i oczywistym, jakby podstawowym, takim doświadczeniem fundamentalnym. Jeżeli spojrzymy na to jeszcze bliżej, to uświadomimy sobie, że dorzecze w sensie jakby psychologicznym jest naturalnym miejscem i jakby, ponieważ wiemy, że każdy byt zawiera się w innym, większym bycie, ale też my jako byty zawieramy inne, mniejsze byty, więc ta taka hierarchia, takie wynikanie jednego z drugiego jest pewną naturalną strukturą, w której uczestniczymy. Fakt, że wszyscy mieszkając tutaj we Wrocławiu, na Dolnym Śląsku, mamy dorzecze Odry w swoich żyłach, w swoim ciele. Nasze ciała składają się w 90% z wody i to jest woda z tego dorzecza. To jest woda, która tutaj istnieje, która nas ożywia, którą my jakby zwracamy potem do środowiska i w ten sposób jakby naturalnie współżyjemy z tym dorzeczem rzeki. To było duże dla mnie odkrycie, bo zdałam sobie sprawę z tego, że jesteśmy częścią tego dorzecza, częścią tego czegoś, co nazywamy rzeką.
Też w tym tekście, jeśli pamiętam, powiedziałaś coś takiego, żeby spojrzeć pod stopy, albo zachęcałaś. Nawet użyłaś takiego zwrotu, spójrz pod stopy i powiedziałaś nam, że każda kałuża, każda kropla rosy jest dorzeczem. Tak. Więc nawet wychodząc pod Dolny Śląsk, jesteśmy gdzieś połączeni z dorzeczem albo tym, co do dorzecza spłynie. Ale wiesz, mówimy o Odrze i w związku z tym jakby ta naturalna wspólnota, której na co dzień nie dostrzegamy, że jesteśmy odrzani tutaj, jest czymś fascynującym i wyobrażam sobie taki przyszły świat, gdzie ludzie mogliby się identyfikować z dorzeczami rzek, w których żyją. Wtedy podróż jest zmianą dorzecza, nie zmianą państwa, nie zmianą paszportu, nie przekroczeniem granicy, tylko jakby wejście w inny system rzeczny, wodny. I że to jest coś, co może brzmi trochę magicznie, ale jednak musi na nas wywierać bardzo silny wpływ, ponieważ oprócz tego, że jesteśmy istotą jakąś psychiczną i pewnie i duchową, cokolwiek przez to rozumiemy, to przede wszystkim nasza fizyczność jest oparta na tej rzeczności naszej Odry. Ja się wychowałam rzeczywiście blisko nad Odrą. Całe moje dzieciństwo było jakoś związane z Odrą i kiedy myślę o Odrze, to natychmiast pojawiają się raczej obrazy nie tej dzisiejszej Odry, która płynie tutaj niedaleko, ale tej Odry uwolnionej od mostów, uwolnionej od jakichś ramp nadrzecznych, tylko Odry jako jeszcze dzikiej rzeki. Ona wciąż w porównaniu do innych rzek europejskich jest wciąż dzika, nad czym niektórzy ubolewają, ale myślę, że dobrze się stało, że ona tę swoją dzikość zachowała. Ja pamiętam obrazy Odry jako bytu potężnego, który jest nieustannie żywy, który jest zmienny, a jednocześnie pozostaje w swoim kształcie. To jest też coś fascynującego. I nawiązuje do tego słynnego powiedzenia, że nie można wejść 2 razy do tej samej rzeki. Ależ oczywiście można, można, ale wchodząc do tej samej rzeki wchodzimy w inny stan jej, w inny jej stan, w inny aspekt, ponieważ ta woda się nieustannie zmienia. Największe na mnie wrażenie wywarły meandry Starej Odry, bo rzeki żyją w taki sposób, że się przemieszczają. No mi się wydaje też, że one płyną stałymi korytami, tak są zaznaczone na mapie, ale na dokładniejszych mapach widać, jak mają swoją historię, jak wędrują po terenie. I Odra jest jedną z tych rzek, która zostawia po sobie te takie meandry, już odłączone czasami od głównego nurtu, które tworzą bardzo szczególne środowisko. To się nazywa tak zwana martwa Odra. Ona nie jest martwa oczywiście, bo to są te jakby poprzednie kształty, które ona zostawia, tak jakby wylinki niejako, i tworzy takie mokradła, które są bardzo specyficzne pod względem botanicznym czy pod względem fauny, która tam zamieszkuje. I jako dziecko uwielbiałam chodzić właśnie w te meandry Starej Odry. Była tam jakaś niesamowita tajemnica, ale też zapisany czas tej rzeki. To jak ona się zmieniała i jak płynęła trochę innymi korytami. Bo dla mnie to, co mówisz, to jest opowieść o wodzie przede wszystkim. O wodzie, która mówi, że jest w ciele, która jest w pocie, która jest w ślinie, która jest w rzece, która jest w deszczu, o wodzie, która cały czas przemieszcza się, która nauka na tym mówi, że może mieć pamięć, o wodzie, która odpowiada na dźwięk muzyki, na wibracje, patrzenia mogą też na tembr głosu, także woda w jakiś sposób rezonuje, że można obserwować i badać. I chcę Ciebie zapytać, jako osoby, która ma wpływ na świadomość ludzi. Ty użyłaś takiego zdania w jednym z swoich tekstów, że żeby dobra była opowieść, to trzeba użyć fikcji. Że dobra opowieść zawiera w sobie fikcję. Czymś zawiera w sobie fikcja. Zarazem jak pojawia się fikcja, która stworzy dobrą opowieść, to ona zmienia rzeczywistość. To jest ten moment, w którym fikcja może zmienić rzeczywistość. Dobra opowieść potrafi zmienić państwo, naród, system wierzeń. Co trzeba zrobić, żeby przywrócić nam dobrą opowieść o wodzie, która będzie rozpoznana jako żywa? Jak można z Twojej perspektywy spróbować zmienić świadomość opowieścią, może fikcyjną, może prawdziwą, bo myślę, że nawet jak Ciebie teraz ktoś słucha, to może uznać, że Ty mówisz prawdę, a ktoś może powiedzieć, że Ty mówisz o metaforze. Mówiąc o zygzaku, jaki stawia Odra. Ja myślę, że to jest jakieś, wiesz, tak sobie wyobraziłem od razu, węża, smoka, który zostawia, tylko że ten smok wąż rusza się nie w naszym czasie, tylko w czasie drzew, dużo wolniej na przykład. To mnie bardzo ciekawi, dlatego też chciałem z Tobą porozmawiać, jak potrzebujemy tych opowieści, o tym też wielokrotnie mówię, potrzebujemy tych opowieści. Jak to zrobić? Żeby zmienić świadomość opowieścią, która ma w sobie fikcję, a dotyczy prawdy.
Bo wydaje mi się, że opowiadamy świat na wiele sposobów. Niektóre opowieści muszą być pragmatyczne, ponieważ muszą nas nauczyć funkcjonowania w tym świecie. Muszą być przepisami konkretnymi, jak się zachowywać, jak to rozumieć. Muszą być jakimiś opowieściami, które powodują, że rozumiemy jakoś świat. Ale jest też taki poziom opowieści, który ja nazywam tą krainą metaksy. Czyli poziom komunikacji międzyludzkiej, który nie jest pragmatyczny, nie jest związany z tą taką pragmatyczną prawdą, w której uczestniczymy na pewnym poziomie swojego życia, lecz poziom opowieści, który jest metaforyczny, analogiczny, być może jakiś totemiczny i który opowiada nam rzeczywistość w dużo szerszym rozmiarze niż ten zwykły, taki pragmatyczny, jak to nazywam, nurt opowieści. Jestem głęboko przekonana jako pisarka, że świata się nie da opowiedzieć tylko realistycznie. Że realistyczna opowieść, tylko pragmatyczna opowieść odcina pewne intuicyjne, niejasne, nie do końca zwerbalizowane nasze intuicje. I ten metaforyczny poziom, w którym istnieje wszystko naraz, bez względu na czas, w którym się wydarzyło, w którym istnieją postaci wymyślone, fikcyjne, w którym i funkcjonują mity, w którym mit pracuje nieustannie, nazwałam krainą metaksy. Tam wchodzimy pewnie kilka razy dziennie, wtedy, kiedy dostajemy jakiś przekaz, który się odwołuje do zgromadzonej wiedzy, do metafory, do analogii, do jakiejś przenośni. I tam w tej krainie metaksy uczestniczy, jest wszystko to, co jest związane z naszą wiedzą o świecie, ale z tą wiedzą także zmetaforyzowaną. Więc w krainie metaksy żyją postaci literackie, pojawiają się boginie i bogowie, możemy do tego sięgnąć, możemy wyjść stamtąd. I wydaje mi się, że literatura, tak jak ją rozumiem, nieustannie poszerza ten obszar metaksy, wrzuca tam niejako wszelkie nasze przeczucia, intuicje, wglądy, obrazy, które wytwarzamy i niesiemy to niejako jako swój bagaż, do którego od czasu do czasu możemy wskoczyć, zorientować się, jak tam jest i jaki to ma wpływ na naszą rzeczywistość. Czy ja jasno mówię? Jasno, a ja tylko jeszcze rozjaśnię. W tej tej metaksy też mówisz, że chodzi o zmianę pytania, które właśnie dosłownie co, pytanie, jakie to ma znaczenie. Więc idąc dalej tropem, który tutaj, to pole, które rysujesz, szerokie pole, które jest trochę enigmatyczne, bo rozumiem, że ono jest, nie można go uchwycić, no ale wiatru też nie można uchwycić, myśli nie można uchwycić, wiemy, że ma wpływ. I myślę sobie, w tej krainie metaksy zadałaś to pytanie, jakie znaczenie ma rzeka? Ja bym chciał usłyszeć twoją opowieść, jakie znaczenie ma rzeka, nie tylko dla opowieści, ale dla ciebie, dla mnie, dla nas jako ludzi, z twojej perspektywy, jakie znaczenie ma rzeka teraz, w tych czasach, w których żyjemy, gdzie niektóre rzeki na naszych oczach umierają i wysychają, a niektóre są dewastowane, a niektóre nieliczne, w nielicznych krajach są uznawane za osoby, więc jakie twoim zdaniem znaczenie naprawdę ma rzeka? Rzeka, powiedziałabym tak najprościej, jest naszym większym ciałem po prostu. Jest naszym większym ciałem, w którym uczestniczymy w dużej mierze nieświadomie, nie zastanawiając się nad tym, ale tak jak mówiłam o tym, że składamy się z wody, bo jest to bardzo znacząca część naszego ciała i w związku z tym jest to część żywa, ponieważ każde ciało, to większe i mniejsze, jest żywe. Tak jak krajobraz, tak jak środowisko, w którym żyjemy. Ta metafora, czy ten obraz zawierania się bytów jednych w drugich, tworzenia pewnych łańcuchów i sieci, jest jednym z najbardziej takich przekonujących obrazów do zrozumienia, w jaki sposób uczestniczymy w naturze, w środowisku, w krajobrazie. A rzeka na dodatek, że jest częścią krajobrazu, jest częścią naszego ciała, jest żywą istotą. Ja bym to udowodnił, dlaczego ona jest żywą istotą. Spróbujmy zbudować jakby taki proces myślowy, który nam powoli zrozumieć, w jakim sensie ona jest żywa i co rozumiemy przez to, że ona jest żywa. No przede wszystkim ma kształt, jak wiele istot żywych. Ma pewien ograniczony kształt, który w czasie się zmienia, który, tak jak mówiłam o tych dorzeczach starych Odry, które meandrują, czyli jest to stały kształt, który podlega procesom zmiany. Rzeka ma, tak jak inne żywe byty, ma swoją historię.
Znaczy istnieje w zapisach, istnieje w naszej pamięci, możemy się do tego faktu odwoływać. Rzeka ma znaczenie polityczne, jako taka żywa, właśnie żywy byt, który znaczy dla nas coś. Jakie znaczenie jest Odry polityczne, a mianowicie takie, że akurat Odra, oczywiście inne rzeki też, ale jak mówimy o Odrze, to jest bardzo ważna w Europie rzeka, ponieważ ona oddzielała, czy oddziela dalej kultury, które stanowi pewną cezurę na przestrzeni, o którą toczono walki, którą przekraczano, która była problemem, która była wyzwaniem. I kiedy sięgniemy do podręczników historycznych, to zobaczymy, że ona się tam pojawia jako podmiot. Stanowiła granice, oddzielała jakieś państwa, oddzielała kultury. Czasami się mówi, że Odra oddziela pewne dwie cywilizacje. Uczestniczyła w traktatach politycznych, budowano na niej granice, zapisywano jej imię w Jałcie i w Poczdamie, prawda? Jako coś, jako byt, który będzie odtąd stanowił, będzie osią jakiegoś nowego porządku politycznego. Czyli jest bytem niejako politycznym, bardzo istotnym, bardzo ważnym. Rzeka jest krainą przyrodniczą, to znaczy jest ciałem, jest miejscem, wokół którego istnieje cały jakby system ekologiczny, wokół którego istnieją, czy w którym istnieją zwierzęta, rośliny, czasami bardzo szczególne i niepowtarzalne gdzie indziej. Tworzy pewne środowisko, którego się nie da powtórzyć, nie można porównać z jakąś inną rzeką, bo za każdym razem to jest coś wyjątkowego, coś niezwykle indywidualnego. Rzeka pojawia się w baśniach, w fikcji. Ma swoje jakby przedstawienia duchowe. Jak pomyślimy o rzece i bogini Wiadrinie, która była utożsamiana z tą rzeką, no to widać, że ten byt, jakim jest rzeka, zbudował całą swoją mitologię. To jest niesamowite. Którą ludzie sobie przekazywali i opowiadali o tym, czyli jakby psychicznie rzecz biorąc, odbieramy też w takim sensie mitologicznym ją, jako coś żywego, coś, co ma jakiegoś ducha. I jako dziecko wychowywana na tych wszystkich legendach odrzanych, mogłabym przytoczyć bardzo wiele takich postaci, tak jak Wisła ma syrenę, prawda? To nie mamy właśnie bogini Wiadrinę, mamy różnego rodzaju pluszcze i wodniki, które tam żyły w Sidowiach, czyli nie dosyć, że daje życie przyrodniczym bytom, to daje życie też różnym bytom mitologicznym. Więc widzimy, że to jest cały nie tylko ekosystem, ale też taki mitosystem, w którym bierzemy udział jako ludzie. Myślę też, że strasznie ważnym dla mnie takim rozpoznaniem jest to, co mamy często wobec bytów, które są większe niż my, mianowicie, że ona jest starsza od nas, że ma pamięć, nie tylko pamięć taką tych starych meandrów, ale pamięta też naszą jakąś historię. Kiedy stawałam jako dziecko nad brzegiem Odry, to sobie bardzo często wyobrażałam te historie, które pewnie ona opowiada, tylko my nie znamy jej języka. Jako pamięć wody, tak jak mówiłeś, ale pamięć też kształtu. W jakimś sensie ona pamięta też te wszystkie bitwy, które się tam rozgrywały. Te ucieczki, wpław w czasie wojny ludzi, którzy próbowali przejść na drugą stronę, ponieważ druga strona była dramatycznie czymś innym niż poprzednia strona. Ta stronność rzeki, to oddzielanie wskazuje na to, jak żywo ona, to co nazywamy Odrą, rzeką, jak to głęboko jest zakorzenione w naszej psychice, a zapewne odbieramy tylko w pewnych aspektach, ponieważ można sobie wyobrazić ryby, które żyją w Odrze i ich punkt rozpoznawania tej rzeki byłby zupełnie inny. Gdybyśmy zaprosili tutaj do tej dyskusji ryby, bobry, ptaki, które tam mieszkają, ich opowieść byłaby fascynująca i zapewne inna, nieludzka, ale równie potężna i równie znacząca. Zabrałaś mi opowieść tym, co mówisz. Bardzo przemawia do mnie, że ty pokazujesz pomostę, tak? Wypowiedziałeś to, ale no, rzeka też ma swoje imię, tak? Jak każdy inny, żeby to imię się zmienia. Właśnie imię ma. Że to, i tych punktów stycznych jest wiele.
Zastanawiam się, bo rzeka nie ma płci, jako taka nie może mieć płci, jest czymś większym niż płeć, ale w naszym języku, w naszym rodzaju jest żeńska. Mhm. I zastanawiam się, czy twoim zdaniem to, że my często bezrefleksyjnie traktujemy rzekę jako żeńską, ma wpływ na to, jaki mamy do niej stosunek, albo jaki mieliśmy stosunek. Myślę o różnego rodzaju nadużyciach wobec rzeki i traktowaniu ją jako tą, która na przykład bardzo dużo może znieść, jako myśleniu o niej, że ma dawać. Myślę po prostu, czy mizoginia w jakiś sposób, czy to słowo, bądź tak, ale czy jak ty to na to patrzysz, może być już też wobec rzeki, która jest właśnie jakoś poparcie traktowana jako ona. I czy nie jest w związku z tym przypisywana jej jakaś rola lub role wcześniej przypisywane w patriarchalnych systemach temu, co żeńskie. To bardzo ciekawe, co powiedziałeś. Rzeczywiście inspirujące niezwykle. Myślę, że tak, że to jest ciekawe. Samo jak pisałam w biegunach o Odrze, ona się tam pojawia jako dwórka na dworze królowej Amazonki. I rzeczywiście wyobraźnia poszła w kierunku feminitywów różnych i postrzeganiu rzeki jako czegoś, co jest żeńskie. Ale ciekawa jest ta twoja intuicja, że skoro jest żeńskie, oczywiście konotacje boginiczne są tutaj oczywiste, prawda? Tak. Że to jest jakaś taka potęga żeńska, która jak krowa, wiesz, jak ziemia, która nam coś daje, nawilża, jak Nil, który, wiesz, nieustannie nawadnia te rzeki, przez to one się, znaczy te tereny i przez to one się stają płodne, rodzą żywność. Wilgotne, tak, Wilgotne. Więc myślę, że to jest gdzieś to rozumienie sięga głęboko do mitologicznej struktury naszego umysłu i rozumienia takich bytów, które dają życie, rozumienia ich jako boginiczne. A przez to w patriarchalnym świecie mogą być definiowane jako karmiące i dające, a przez to łatwe do wykorzystania. I rzeczywiście jest coś ciekawego w tym, że rzeka to jest coś do wykorzystania. Mówi się, że rzeka niesie statki czy barki, prawda? Tak. Rzeka nawadnia, czyli ona nieustannie nam coś daje. Daje nam ryby, daje nam właśnie wilgoć, daje nam meliorację, bo to jest też, w ogóle cały system melioracji może być rozumiany jako takiego nakłuwania ciała rzeki, rozumiesz, i jakby czerpania z niej soków po to, żeby pola nad Odrą nawodnić, więc staje się taką symboliczną, mitologiczną boginią, która daje i która nie domaga się swego, która jest tak jak matka, jest stworzona do dawania człowiekowi i może od czasu do czasu się zagniewać i wtedy zalewa te pola. Powodzi też doświadczyłam i tutaj na Dolnym Śląsku często powodzi doświadczamy i pamiętamy, jakie to jest traumatyczne doświadczenie, ale też przypomina i przywodzi to, w jakim stopniu, jaka to jest ukryta potęga, jaka to jest moc. Ale z drugiej strony to ujarzmianie rzek na świecie jest takim właśnie bardzo fajne skojarzenie, takie jak ubieranie kobiety, jak zakrywanie jej ciała, jak wykorzystywanie do rodzenia, do wychowywania, do przygotowywania posiłków, do karmienia i tak dalej. I że czujemy się jakby mniej winni, ponieważ traktujemy ją jako matkę. W związku z tym traktujemy ją tak, jakby się to nam należało, Tak. nie dbając o jej potrzeby, co jest też, mieści się w figurze matki, prawda? Że matka rzadko czegoś potrzebuje, ona jest tylko dodawaniem. Tak, więc to jest w pewnym sensie związana bogini albo matka dojrzewającego mężczyzny lub dojrzewającej kobiety, albo generalnie dojrzewającej postaci, bo rozumiem, jako dorosły człowiek mam tę szansę, żeby rozpoznać matkę jako dającą i jako będącą również poza rolą funkcją. Dla mnie tu rozpoczęła się przygoda z moją biologiczną mamą, z którą mogę pojechać na wspólny urlop i jest człowiek z człowiekiem. I przenosząc to na kontekst rzeki, wydaje mi się, że jak myślę o swoim ciele, albo ciele, które jest chore, to chciałbym, żeby chociaż jedna część tego ciała była zdrowa. Więc dla mnie jest jakoś naturalne i bardzo potrzebne i wyraźne, że potrzebujemy chociaż jednej rzeki w Polsce, która zostanie uświęcona albo potraktowana w sposób uczciwy. Bo może to nie jest wcale jak mi chodzi o to, żeby ją wynieść gdzieś, tylko żeby uznać, że jedna jedyna rzeka ma prawo do tego, żeby nie była ściekiem, nie była traktowana jak zasób, jak droga, jak no właśnie przedmiot.
Ty w książce, którą ja bardzo lubię, już się przyznam, że to jest moja ulubiona twoja książka, nie umniejszając pozostałym tym książkom, Anna i Grobowcach Świata, nie trafię teraz pewnie na ten fragment, ale kończysz swoją opowieścią, mówiąc o bogini, która, to było też około 20 lat temu, bogini, która jest w podziemiach. Minęło te 20 lat, sytuacja trochę się zmienia, kryzys klimatyczny nabiera na sile, ale głos tego Corzeński przestaje być głosem dodatkowym. U wielu, nie u wszystkich. Wciąż starzy bogowie stoją, mam wrażenie, na szczytach, ale są trochę już bardziej na to. I trochę widać, że są nieporadni w tej swojej rywalizacji i walce i że inne jakości są mocniejsze, nawet jeśli są czulsze, że czułość to też moc. Więc jak ty widzisz, czy ratunek dla Odry, dla rzeki może przynieść ratunek dla ludzi? Poza tym takim dosłownym korzystaniem z czystej rzeki, do której mogę gdzieś popływać, ale jaki ratunek upatrujesz? Bo widzę, że upatrujesz, bo czuję, co mówisz. Ratując rzekę, co uratujemy jeszcze? Przede wszystkim pewnie miałeś to samo i teraz chciałam Cię o to zapytać. Popatrz, jak bardzo przeżyliśmy w zeszłym roku to zatrucie Odry. Jakie było to myślę, że to może być jedno z doświadczeń pokoleniowych dla ludzi. Że nagle rzeka, którą traktujemy właśnie w taki sposób, jak jakąś taką matkę mitologiczną, nagle okazuje swoją słabość. Staje się taką upadłą boginią, która jest w jakiś sposób skrzywdzona. I ten ruch, który wzbudziło zatrucie Odry, ten taki rodzaj rozpaczy, która zapanowała w mediach społecznościowych, oburzenia, był niesamowity. To dużo bardziej, mi się wydaje, było takie przeżywane niż inne klęski ekologiczne, do których jesteśmy ostatnio świadkami coraz częściej niestety. Dałoby to, znaczy potwierdza to taką moją intuicję, że rola rzek w naszej takiej rozszerzonej tożsamości jest ogromna. Dopiero zaczyna się proces uświadamiania tego. Razem z uświadamianiem sobie tego, jak potężny jest wpływ środowiska najbliższego na nas. Taki fizyczny, bardzo konkretny i taki symboliczny, psychologiczny. I że jednocześnie zaczynamy myśleć w jakiś taki nowy sposób, to się wykluwa na naszych oczach, że te tryby myślenia, w których do tej pory spoczęliśmy już bezrefleksyjnie i praktycznie już bezświadomo, że tutaj zaczyna się coś zupełnie zmieniać, że to musi zostać jakoś musimy poddać to refleksji, bo inaczej stanęliśmy po prostu głową, zderzyliśmy się ze ścianą, jeżeli pozostaniemy w tym trybie myślenia, w którym postrzegamy siebie jako jednostki, przede wszystkim jako jednostki, jako monady, nie jako wyłączone ze świata, które żyją własnym życiem od czasu do czasu, komunikując się z innymi, jako jednostki, które są podmiotami postawionymi wobec uprzedmiotowionego środowiska, uprzedmiotowionej przyrody. To znaczy my postrzegamy tę przyrodę, przyroda nie jest w stanie nas postrzegać. My wywieramy na nią wpływ. Wpływ przyrody na nas jest chaotyczny, jakiś katastroficzny. I w takiej sytuacji, kiedy my przede wszystkim czujemy się oddzieleni i nasza historia jest oddzielona od historii środowiska. Ja myślę, że jesteśmy spadkobiercami oczywiście takiego dawnego, od starożytności, od Greków, pewnego paradygmatu postrzegania nas jako osobnych, jako wyłączonych z tego całego szumu i tego życia przyrody, a jednocześnie u podstaw naszego myślenia leży, myślę, że to zawdzięczamy chrześcijaństwu, leży postrzeganie przyrody jako chaosu. To, co ludzkie, jest boskie. Człowiek jest blisko Boga. Bóg się za nas poświęci. Ale w tej opowieści chrześcijańskiej nie ma przyrody. Ona nie funkcjonuje jako aktor, jako aktorka. Jest poddaną. Jest czymś poddaną, ale też czymś, co nie ma, niezwerbalizowane,
co jest swego rodzaju chaosem, co jest czymś bulgoczącym, jakąś materią, która nie ma formy, która nie ma zmysłu żadnego i która nie ma sensu. Ten sens my nadajemy przyrodzie, tworząc naukę, która okiem i szkiełkiem bada jej procesy, bada obiektywnie, tak to się nazywa, przez obserwatorów, którzy założyliśmy, że my, obserwatorzy, mimo że cieleśni, mimo że umieramy i rodzimy się, w jakimś sensie jesteśmy kompletnie od tej przyrody oddzieleni, że mamy te narzędzia, które biorą się z naszego mózgu, ale one są niejako zewnętrzne wobec przyrody. A dzisiaj widzimy przecież, że to jest absurd kompletny, że, Tak. że jakiekolwiek myślenie, które dawałoby nam prawo, żeby stanąć obok i patrzeć na przyrodę jako coś, co jest osobne, jest kompletnie nieuprawnione, ponieważ my sami jesteśmy przyrodą. My jesteśmy pewną malutką oczepinką, na dodatek zdaną na nasze zmysły i nasze narzędzia poznawcze, które są też bardzo specyficzne. I w tej sytuacji bardzo lubię sobie wyobrażać, jakby wyglądała nauka ryb w Odrze. Jakie one by stworzyły narzędzie. Albo ważki w ogóle, jakie mają katedry na swoich uniwersytetach. Jak one to rozumieją i jakie narzędzia stosują do poznania tego, co je otacza. Więc zdanie sobie sprawy z tego, że jesteśmy tylko jedną małą częścią, a nasze poznanie jest niesamowicie zależne od małego zakresu naszych zmysłów, którymi potrafimy uchwycić to wszystko, co się wokół nas dzieje, stawia nas w pozycji w jakimś sensie równorzędnej do ważek, bobrów, ryb. Dla mnie to tylko sztuka esencji i dla mnie to nie jest opowieść, baśń, metafora, tylko ten moment, w którym idę nad rzekę i naprawdę idę i naprawdę jej słucham. I jak odprawiam odpowiednią ton, to naprawdę mogę usłyszeć ją. I nie jest to moja afirmacja, mój pomysł, mój wewnętrzny głos, tylko to jest głos rzeki. Przy odrobinie szczęścia, przy odrobinie siłku można to usłyszeć, więc dla mnie ty już opowiadasz o tym świecie, a może tworzysz opowieść, o której mówiłaś w mowie noblowskiej, o potrzebie stworzenia opowieści, która połączy, pamiętasz, Tak. połączy i odsłoni ten świat. Ja myślę, że to, o czym mówisz, dla mnie dotyka przynajmniej bardzo głębokiej tęsknoty, która widzę, że towarzyszy też wielu ludziom, tęsknoty życia w świecie, w którym mogę być otwartą osobą, ale to nie znaczy, że biegnę i wszystkich przytulam, wyznaję wszystkim miłość, że potrafię otworzyć i zamknąć drzwi, bo mam szacunek i rozpoznanie, że inne istoty mogą otworzyć i zamknąć drzwi. I jestem przekonany, że ryby mają te swoje katedry, o których mówisz, tylko pewnie nie są katedrami, ale gdybyśmy dokonali tego aktu, to być może otworzylibyśmy się na ten język, którym. Ale to, na co się natykam, to jest taka trudność w swoich działaniach aktywistycznych, jak powiedzieć o tym ludziom, żeby ich do tego przekonać. No więc właśnie Crane and the Taxi, czyli w ogóle cały język Mhm. sztuki jest takim językiem, który potrafi przekraczać te granice. Tylko że niestety też w tym jakby szale podziałów, binarności, często traktujemy sztukę jako taki pewien fantastyczny sposób podejścia do świata, jego przeżywania i niezbyt poważny. To znaczy sztuka w opozycji do nauki jakoś jest traktowana po macoszemu, jako taka szalona młodsza siostra, która ma wizję i ma dziwne, idiomy i właściwie coś mówi, ale to należy traktować z pewnym przymrużeniem oka, albo z dystansem, albo nie do końca serio. Natomiast dziś, mnie się wydaje, że coraz bardziej oczywiste staje się, że sztuka jest jednym z najbardziej totalnych, wysublimowanych i wyrafinowanych sposobów komunikacji. I to, w jaki sposób sztuka opowiada o świecie, bardzo często wyprzedza wszelkie intuicje naukowe i potem dowody naukowe. A też w wielu myślę kulturach rdzennych sztuka jest też sama z uzdrawianiem czy z leczeniem, że sztuka nie jest rozrywką, tak jak my zaczęliśmy ją traktować jako formę, tylko że jest to część kultury, tak? Że kultura... Ale też część poznania. Tak. To jest jakby ważne, sztuka ma taką rolę epistemologiczną, czyli tak samo jak filozofia. Zresztą to bardzo pięknie mówił, zdaje się Foucault, mówił, że potrzebna nam jest filozofia, która nie będzie nam opowiadała i wyjaśniała o tym, co jest, tylko która będzie otwierała nowe drzwi na to, o czym jeszcze nie mamy pojęcia. Będzie próbowała stworzyć nowy język do opowiadania świata na nowo, ponieważ w historii, tak jak żyjemy w środowisku i jak się zmieniamy jako gatunek, jest
pojawiają się nowe wyzwania zewnętrzne, więc także i filozofia się będzie zmieniała i te wszystkie narzędzia poznawcze będą się zmieniały. No i dzisiaj, tak jak sobie tutaj mówimy, jesteśmy w przededniu jakiejś takiej wielkiej rewolucji Tak, w tak. podejściu do świata. Ono już się dzieje, gwiazdy o tym mówią, nasze ciała to na to reagują, a ciebie to musi kusić. Myślę, zresztą ty to robisz, ty to uprowadź Bóg przez Kościół Marii, także ty to robisz. Próbujesz wcielać się w postaci, w byty, próbujesz przenieść tę narrację, usłyszeć, albo sobie wyobrazić. Wracam do tego, co mówiłaś, zadając to pytanie w swojej mowie noblowskiej o potrzebie, o tym geniuszu, o tym kimś, kto na pewno cię kusi, na pewno próbujesz realizować to wyzwanie. Ale rozumiem, że to jest, bo ty tam też to jest możliwe, ale skoro już zadajesz to pytanie, skoro stworzyłaś możliwość pomocy, to znaczy już jest takie miejsce, w którym jest to możliwe. Czy ty piszesz już tą książkę, czy to nie jest na książkę? Czy to nie jest dla To ciebie? jest na książkę, to jest ogromne wyzwanie do tego, żeby przesunąć, czy poprzesuwać lżej, mniej lub bardziej punkty widzenia. I dla mnie to, jako dla pisarki, jest niezwykłym wyznaniem. To dotyczy zapewne formy, chociaż ja nie bardzo wierzę w takie przeciwstawienie, jak u Arystotelesa, formy i treści. Mnie się wydaje, że jedno z drugim jest dużo bardziej związane niż nam się wydaje i że jedno jakby zmusza drugie do przyjęcia jakby innego stanu. I przy każdej książce swojej największy wysiłek, jaki wkładał, to jest nie wysiłek w osnucie, w splecenie tych wątków i opowieści, czyli opowiadanie o bohaterach, o ich przygodach. To jest kwestia drugorzędna. Tylko znalezienie właśnie takiego punktu widzenia, nie formy, ale takiego punktu widzenia, który by nam odsłonił niejako to, czego jeszcze do tej pory nie widzieliśmy, co było jakoś niezauważane, ponieważ przyzwyczailiśmy się iść utartą drogą i no nie zaglądamy tam gdzieś na te meandry Starej Odry. To, co jest najbardziej, fascynujące. Więc w każdej kolejnej książce stawiam sobie takie zadanie, zupełnie serio i intelektualnie, żeby znaleźć taki nowy punkt widzenia. I dzisiejsze te pytania, które sobie stawiam dzisiaj w tym, co robię, to jest takie pytanie na przykład, jak mamy rozumieć historię naszą. Taką historię ludzką, która się działa przez ostatnie 100 lat. Czy możemy tę historię rozumieć tylko przez dzieje człowieka, które mamy dostęp do nich przez archiwa, przez listy, przez teksty, obrazy itd. Czy historia człowieka w tym ogromnym tyglu, który się dzieje, który nazywamy historią, da nam prawdziwy, wystarczający szeroki punkt zrozumienia tego, co się wydarzyło? Czy musimy sięgnąć po niejako innych aktorów w tej historii? Wydaje mi się, że taka opowieść, która by dążyła do bardziej totalnej opowieści, do bardziej panoptykalnej, będzie ciekawsza i po prostu będzie poznawczo też ciekawsza. Nie tylko będzie dawała większą przyjemność z czytania i doznawania, przyjemności z wglądów, kiedy się czyta tekst, ale będzie nam mówiła więcej o świecie, będzie poszerzała niejako pole naszej świadomości. Po to jest literatura, po to jest sztuka. Cały czas w to wierzę, jak dziecko, że piszemy, malujemy, tańczymy, komponujemy, po to, żeby jakby poszerzyć nas, że to jest taki pęd wielki, ewolucyjny, żebyśmy wiedzieli więcej i więcej umieli objąć z tego wszystkiego, co nas otacza. I tak rozumiem mądrość jako poszerzanie świadomości. Dla mnie to jest bardzo tożsame, co mówisz, to jest fascynujące. To jak połączyłaś sztukę z nauką, dla mnie to się łączy z tym rozdzieleniem, które niektórzy wykonują ze świadomością prawem. Czyli że prawo staje się tą nauką nadrzędną do świadomości, zapominając tym, że ono jest użyteczne do świadomości, ono powinno podążać za świadomością, że prawo, które stoi w miejscu, zawsze kogoś dyskryminuje i wykluczy, bo nie zrozumie. Czyli że świadomość musi być pierwsza. To jest ciekawe w przypadku amerykańskiej konstytucji. Prawo, które zostało ustanowione bardzo dawno, 200 lat temu, spisane w chronikach i które nieustannie ma kłopot z pojawiającymi się ze zmiennością świata, w której to funkcjonuje. Tak samo na przykład prawo dotyczące demokracji. Kiedyś demokracja wykluczała, starożytna demokracja grecka, wykluczała kobiety, biednych, chłopów, dotyczyła tylko małych grup. W tym procesie, jak mówisz, uświadamiania sobie, prawo się musi dostosowywać do tego.
Można to robić w ten sposób, że będziemy tak jak Amerykanie dopisywać kolejne poprawki do konstytucji, niejako rozbudowując, wiesz, i pokazując, że o, tutaj to nie wystarcza, trzeba dodać poprawkę taką, poprawkę siaką, ale też można zmieniać konstytucję, totalnie zmienić konstytucję. Tradycja europejska polega na tym, że kiedy wyrastamy z jakiegoś prawa, to po prostu piszemy nowe prawo, nie bawiąc się w poprawki. Myślę, że dzisiaj, znaczy, i też doświadczaliśmy tego prawo wyborcze dla kobiet. Przecież to jest taki cudowny przykład tego, jak świadomość feministyczna zmieniła prawo. I to, co dzisiaj się wydaje oczywiste, że my kobiety danego dnia w ciągu 4 lat wstajemy i idziemy głosować, dla mojej babci nie było wcale oczywiste. I możemy sobie wyobrazić, całkiem niedawno, 80-90 lat temu, kobiety zostawały w domu, kiedy mężczyźni szli głosować, prawda? I dzisiaj jesteśmy świadkami tego, jak nasza świadomość i zrozumienie tego, jak bardzo jesteśmy zaangażowani, jak bardzo jesteśmy zaangażowani w środowisko i jak jesteśmy jego częścią nieodłączną. Inaczej, to co jest takie ważne w uświadomieniu sobie, wydaje mi się, co ostatnio się stało, że nie tylko, że jesteśmy częścią natury, ale jesteśmy małą częścią natury. I kompletnie nie tak ważną, jak nam się wydawało. I ten czas, krótki czas, który mówisz, od praw wyborczych, od tego, kiedy się pojawiliśmy na ziemi, wciąż wraca do mnie, jak o tym mówisz, zdjęcie, jak, nie pamiętam, kto zrobił, kobiety wypychanej z maratonu, w którym biegł mężczyźni, bo odważyła się dołączyć do czegoś przeciwnego dla mężczyzn, że tych aktywności było sporo, że to jest bardzo krótki odcinek czasu. Myślę znowu o tej rzece, która dla mnie jawi się jako ta matka karmiąca, matka do maltretowania, ponieważ nie wrosłem jeszcze w świadomość. I oczywiście marzy mi się taki większy skok. No i nie kończąc tych wątków, ale jestem ciekawy, co sobie pomyślała twoja głowa, twój umysł, jak usłyszałaś pierwszy raz o tym, że ktoś gdzieś, czy w Nowej Zelandii, nie wiem jak do ciebie dotarła ta wiadomość, ale pewnie jak no właśnie, że istnieje możliwość poznania ludzi za osobę prawną. To jak traktujesz ten pomysł? No rozmawiamy, tu wiem, że popierasz pomysł uznania odry za osobę prawną, ale co ty myślisz o takim rozwiązaniu? Na początku jest to dziwne, ale ja jakoś lubię, mój mózg lubi dziwne rzeczy, przyciąga, natychmiast jest zainteresowany tym. Ale wiesz, całkiem niedawno, kilkanaście lat temu ta sama sprawa była z prawami zwierząt. I ja bardzo lubię zawsze opowiadać taką anegdotę z brytyjskiego parlamentu w XVIII wieku, kiedy jakiś parlamentarzysta wniósł sprawę męczenia koni na ulicach Londynu. I napisał taką ustawę, żeby otoczyć konie jakąś opieką prawną. I relacje opowiadają o tym, jak wszyscy się śmiali, jak wszyscy wybuchnęli śmiechem. I ktoś tam mówił, konie, no to może i koty, i psy jeszcze, ha, ha, ha. I został potraktowany jak wariat i nie wiem, popsuł sobie opinię jako rozsądnego polityka. Ale dzisiaj, to co on wtedy zrobił, dzisiaj to jest uznawane jako pewna norma, oczywiście. Prawa zwierząt są czymś, nie wiem, kto by się jeszcze dzisiaj rzucił, żeby to jakoś kwestionować, prawda? No to idealnie... W moim pokoleniu, wiesz, przeżywamy to w ciągu kilkunastu ostatnich lat, to wszystko, co się dzieje. No ale to o czym to dotyczy przecież teraz, bo ludzie tak reagują, jak co chwilę spotykam się z chichotem i to jest taki chichot, który już mi niewiele robi, ale rozpoznaję ten chichot. To jest chichot, który mówi, no jakby przychodzi, no jesteś głupi, jesteś naiwny. To jest chichot, który mówi, nie, to jest taki chichot, który nie nadąża chyba za rozpoznaniem tej wody. To co, mamy przeczekiwać? No ale to nie jest rozwiązanie czekać, aż ktoś dojdzie do tej świadomości. Przecież można pomóc, nie wchodząc w taką pozycję, że ja się wywyższę, albo nawet pochylić nad tobą z czułością wielkoduszną, która będzie jakimś formą poniżania. Myślę o narzędziu, które pomoże tym, którzy klikają się, bo ich to naprawdę bawi, dojrzeć do tego, żeby rozpoznać, że rzeka jest osobą, nawet to słowo jest istotą, że jest żywa po prostu. No, czekanie to nie jest rozwiązanie. Petycja to też nie jest rozwiązanie. Wiesz, dzisiaj jest tak, oczywiście, ten chichot nie śmiejmy się, nie chichoczmy z tego chichotu, bo to też jest i mój chichot, i pewnie i twój, bo to jest nasze takie spontaniczne zachowanie wobec rzeczy nowych, o których nie mieliśmy jeszcze możliwości pomyślenia. Nie mieliśmy możliwości, bo nie chcieliśmy, albo nie mieliśmy czasu po prostu się tym zająć. Ale w przypadkach wszystkich takiego nowego prawa, zwykle jest tak, że bardzo skuteczny jest argumentacja. Jest przygotowanie
argumentacji, która się będzie odwoływała do bardzo właśnie pragmatycznych, konkretnych rzeczy. I tutaj możemy się powołać na to, że Odra nam jest potrzebna, rzeka nam jest potrzebna. Nie przetrwamy bez czystych rzek. Musimy coś z tym zrobić. Czyli tutaj się odwołujemy do tych chichoczących, do jakiegoś zdrowego rozsądku, do poczucia odpowiedzialności wspólnej za coś, co jest czymś, co nie jest ludzkie i co nam się wydaje na pierwszy rzut oka nieżywe w tych definicjach, do których jesteśmy przyzwyczajeni. Ale też możemy się odwoływać i stosować argumenty takie, jak ja próbowałam na początku zrobić, czyli psychologiczne, ekologiczne, mitologiczne, duchowe. I myślę, że gdyby prowadzić taką działalność, wiesz, jakby rozmawiania o tym, to dla wszystkich tych chichoczących stanie się prędzej czy później oczywiste, że takie prawo należy napisać, ponieważ ono już dojrzało do tego, żeby je wyartykułować i żeby nadać mu taki wyraz werbalny, prawny w tych wszystkich terminach, które stosujemy w prawie, w tym dziwnym języku prawników. Powoli zbliżając się do końca, ale przez to, co powiedziałeś, też chcę się zwrócić do Państwa, powiedzieć, że jeśli ktoś ma właśnie, bo o tym nie będziemy mieć wątpliwości dotyczące, jak to zrobić prawnie, to są nagrania, chociażby z profesorem Bielukiem, z Szlewicz, którzy mówią, dlaczego to jest możliwe i jak to zrobić prawnie, ale ja chciałbym... Jeszcze chciałam dodać, Tak, że mogę oczywiście, to jest dopiero początek tych wszystkich pytań o to, co jest żywe i jak bardzo musimy zdefiniować tę kategorię, przez co rozumiemy, mówiąc, że coś jest żywe. Jeżeli będziemy patrzyli, zwykle patrzymy teraz w kategoriach takich bardzo biologicznych na to, co jest żywe, czyli w przypadku zwierząt to, co się żywi czymś i ma przemianę materii i zmienia się, jest w procesie dojrzewania, zmiany, rozwoju i tak dalej. Fotosynteza w przypadku botaniki, roślin, ale też inne procesy, dziwne procesy, które dotyczą grzybów na przykład, które trudno jest zdefiniować właściwie w te dwa poprzednie sposoby. Coraz więcej nam się takich bytów pojawia, które domagają się innej definicji tego, co jest żywe. A teraz stoimy, wiesz, wobec na przykład sztucznej inteligencji. Bo na moją intuicję za chwileczkę będziemy musieli tak zdefiniować nasze pojęcie tego, co jest żywe, że będziemy musieli przyznać też to prawo sztucznej inteligencji, bo to jest też coś, jakiś proces, który jest zmienny, który się samouczy, prawda? Ta kategoria samouczenia jest bardzo ważna, czyli jakby nabywania, przetwarzania informacji i który się za chwilę będzie w stanie jakoś sam multiplikować, ten system, i który już wchodzi w interakcję, który zmienia swoje środowisko i tak dalej, i tak dalej. No to jest dla filozofów raczej zadanie nie dla mnie, ale czuję, że ten wielki problem sztucznej inteligencji staje przed nami bardzo wyraźnie, bardzo, bardzo konkretnie. Jadąc do Ciebie teraz, trafiłem właśnie na informację tą, że nauczycielki i nauczyciele nie potrafią już rozpoznać odpowiedzi na pytanie generowane przez nie pamiętam jaki program, który był bardzo powszechny dla tej konstytucji uczniowie, bo on za każdym razem udziela innej odpowiedzi i nie może udzielić takiej samej. Więc faktycznie my jako ludzie potrafimy powoływać też żywe do istnienia, które niekoniecznie musi mieć ludzkie ciało. To może być problem ze sztuczną inteligencją, jak powiedziałeś, ale dla mnie zupełnie jest problem, a wręcz ucieszyłem, jak powiedziałaś, bo mam takie kamienie w swoim domu, które są dla mnie żywe, z którymi rozmawiam, z którymi śpię czasami, które wiem, że są żywe. Nie mam wątpliwości, że to jest żywy kamień, tym jak się przedstawia na przykład z imienia. I myślę, że dla mnie to właśnie nie jest problem i to nie jest konieczność budowania kolejnych konstrukcji prawnych, ale to jest jakaś ulga dla człowieka, który może w końcu odetchnąć, zejść z tego piedestału konieczności bycia pierwszym i rozpoznaniem, że żyjemy w świecie połączeń, w świecie siatki. Zresztą się ulgę chyba niż. Tak, ja też czuję ulgę, ale wiesz, przyzwyczailiśmy się do tego, że potraktowaliśmy ogromną część historii człowieka jako gatunku, jako różnych cywilizacji, jako prymitywne, jako nie dość rozwinięte i sami ustanowiliśmy w cywilizacji Zachodu siebie jako takich probierzy w ogóle tego, co jest ludzkie tak naprawdę. Jaka męcząca rola. Jaka męcząca rola, jaka straszna, jak się w tym pancerzu męczymy. Taki byt, który jest oddzielony od tego wszystkiego i tak nie słyszy tego szemrania całego świata wokół. Ale dzisiaj powraca jakaś taka stara mądrość, żeby uczyć się od tego, co było, uczyć się z historii. I na przykład w antropologii cieszy mnie bardzo to, że
dzisiejsi naukowcy coraz chętniej oglądają się do tyłu niż patrzą w przód. I tyle, ile możemy się nauczyć od aborygenów, a propos tego, co mówisz o kamieniach w Australii, którzy przecież żyją w nieustannej wymianie jakby informacji ze środowiskiem, z kamieniami, z rzekami, z drzewami, z miejscami topograficznymi, jak góra, jak kotlina, jak nieustannie prowadzą dialog, jakiś taki wewnętrzny, psychologiczny z otoczeniem i jak wiele takich przykładów znajdziemy w historii człowieka. Myśmy się wzięli, cóż, ten zachodni człowiek trwa 200 lat w tym jakby rozpasanym kapitalizmie, który niszczy całe nasze środowisko, podczas kiedy z tysiące lat za nami są miliony, jak nie miliardy naszych przodków, którzy żyli i przeżyli, ponieważ my jesteśmy ich efektem tej ich mądrości. Jak oni sobie radzili ze światem w tak mądry sposób, że mogliśmy się urodzić. Gdzieś czytałam ostatnio, że od momentu, od tej sztucznej cezury, kiedy mówimy, że powstał gatunek człowieka, czyli jakieś 200 tysięcy lat, można powiedzieć, że na Ziemi żyło jakieś 60 miliardów ludzi. Warto sobie uświadomić tę liczbę. Ona chyba dla naszego mózgu jest nieuświadamialna. Bo Nie wiem, 8 miliardów nie wiem właśnie, ile to jest 66 miliardów ludzi. Różne są dane, ale wystarczy te 66. I każdy z tych ludzi, miał jakąś swoją psychikę, przeżywał swoje życie, miał jakieś doświadczenie, śnił o czymś, był w relacji z innymi ludźmi i kończył swoje życie z jakąś mądrością, którą przekazywał w jakiś większy lub mniejszy sposób tym swoim potomkom. Aż to doszło do nas. I my tutaj siedzimy na tych kanapach i nagrywamy ten filmik. Dla mnie ta myśl, uświadomienie sobie tych miliardów ludzi za mną, z ich mądrością, ich życiem duchowym, ich mitologiami, które dotarły do nas i my cały czas je powtarzamy, przetwarzamy w tym samym procesie, daje mi taką ulgę, o której mówisz. Daje mi też otwiera jakiś nowy rodzaj szkoły, od której się można uczyć. Tak. Że w tej sytuacji kryzysu, w której znaleźliśmy się dzisiaj, który grozi nam unicestwieniem, warto się jest oglądać do tyłu i uczyć się z tej mądrości aborygenów, Maurysów z Nowej Zelandii, ludzi, którzy żyli w bardzo nieprzyjaznym środowisku, nie wiem, na Grenlandii czy na Islandii. Ile tam jest bardzo głębokiej mądrości, z której możemy czerpać. O środowisku, ale też o życiu społecznym, jak sobie radzić z tym wszystkim. I żeby to nie było takie płaskie, prymitywne nawoływanie do tradycji, bo wielu ludzi, myśląc o tradycji, ma na myśli to, co robili nasi dziadkowie albo pradziadkowie. To już był świat pełen opresji, wykluczeń, więc nie chcę być źle zrozumiana. Nie mówię o tradycji. Jasne. Sięgasz w głębi. Mówię o mądrości gatunku, i ta mądrość jest nieprzebrana i z wielką nadzieją i fascynacją sama odwracam się do tego i próbuję się przyjrzeć temu, ile mądrości jest wśród tych ludów, które pominęliśmy, uważając, że są prymitywni i niedorośli do naszych maszyn i naszego współczesnego, nowoczesnego świata. Ciekawe to, o czym mówisz, Maori przez 150 lat właśnie wnosili ten postulat, żeby uznać Wanganui za osobę prawną, mówisz, że to jest ich przodkini, bo sięgając do przodków też nie mam wątpliwości, że może wyszliśmy z wody, tak, nie tylko oczywiście z wody, ale że ci nasi przodki, nie przodkowie, to przecież nie tylko ludzie, ale właśnie i wiatr, i skały, i minerały, że z tym razem. Już na sam koniec, wrócę jeszcze raz do twojej mowy norwskiej, bo to się łączy, ten wątek, który tu podniosłaś, dla mnie jest bardzo ważny, w przodkach. Ty zaczęłaś pierwsze zdanie o mamie, odwołując się do zdjęcia mamy i skończyłaś moim poczuciem większą mamą, takim zdaniem, dlatego wierzę, że muszę opowiadać tak, jakby świat był żywo, nieustannie stawającą się na naszych oczach jednością, a my jego jednocześnie małą i potężną częścią. Chcę podkreślić, dla mnie jest istotne, że spotkałem się z tobą nie dlatego, że odrastała zatruta, nie dlatego, że podjąłem inicjatywę uznania jej za osobę prawną, tylko że mówisz o tym od kiedy mówisz, od kiedy ja cię słyszę. I chcę wrócić do tej metafory z takim pytaniem, czy twoim zdaniem, bo mi to bardzo pomaga, kiedy ja nazywam dla siebie nie po to, żeby uczynić coś czułego czy banalnego, ale żeby tak traktować Ziemię, Mamę,
i moją mamę, żeby znaleźć ten pomost, który jest dla mnie wyraźny, albo nawet tak bliski, że go nie ma, czyli rzeka, tak, mogę powiedzieć, że to jest moja mama, tak jak moja Joanna mama jest moją mamą. Czy ty świadomie zaczynasz od mamy w tej swojej mowie, zaczynałaś i kończyłaś na tej większej całości? Czy tak po prostu wyszło ci to połączenie? Czy to była klamra, która miała spiąć? Ten bardzo ważny przekaz, myślę, bardzo przemyślany. Mi nic nie wychodzi. Ja myślę, naprawdę myślę. Aha. Jasne, że przemyślane, bo to jest, wiesz, jak opowiadamy jakąś historię, a zwłaszcza swoją historię, próbujemy znaleźć początek tego, Mhm. skąd ja się wzięłam, gdzie jest, wydaje mi się, że niezwykle ważny jest taki pierwszy akt świadomości. Kiedy po raz pierwszy zdaliśmy sobie sprawę z tego, że istniejemy i że jest to rozpoznanie z jednej strony potężne i dające nam niejako taki chrzest, bym powiedziała, używając słowa z innego świata zupełnie, ale daje nam taki jakby glejt, takie kliknięcie na wejście, wtedy się zjawiamy. To jest pierwszy akt świadomości. I tych aktów świadomości myślę, że każdy człowiek powinien spróbować znaleźć swój. Mój był właśnie taki, związany właśnie z taką sytuacją, z istnieniem matki. I dlaczego ten pierwszy akt świadomości jest taki ważny? Dlatego, że on nam daje jednocześnie poczucie istnienia i poczucie początku jakiegoś procesu i też potęgi, bo każde nasze życie jest potężne. Ono wnosi jakieś zmiany, jakieś wibracje w tę całą orkiestrę świata. A z drugiej strony to jest taki akt, który jakby włącza nam taki program, który odtąd będzie nas oddzielał od świata, który będzie nas, taki proces, który będzie nieustannie nas stawiał twarzą w twarz z rzeczywistością i rosnąc, dojrzewając, będziemy się coraz bardziej niejako oddzielali od niego. Będziemy mieli poczucie, że jesteśmy jakąś jednostką, która musi zrobić ogromny wysiłek, żeby powrócić z tego do tej wielkiej całości. To stawanie się, które jest oddzielaniem i potem powrót do tego wszystkiego, które jest całością. Tak to rozumiem. I dla mnie też jest bardzo dosłownie, że to było w wodzie, że to było w łonie, że tam woda też była, woda, o której... Odżana w tym przypadku. W moim przypadku odżana. Odgrzana woda. Bardzo, bardzo, bardzo ci dziękuję i za tą rozmowę, ale też za to, że jesteś, że w taki sposób jesteś i że na tłoku, jak sobie tylko wyobrażam, ogromnych ilości zaproszeń, organizacji i ludzi, którzy chcieliby, żebyś zabrała głos w imieniu, że zdecydowałaś się zabrać głos w imieniu bardzo ważnej dla mnie rzeki. Dziękuję. Ale to ja muszę Ci podziękować, Robercie, bo to Ty jesteś tą jednostką, tym punktem, wokół którego się zaczęła kręcić sprawa osobowości prawnej dla rzek i wielki ukłon Ci składam i obiecuję, że będę się angażować w to. Jest to dla mnie bardzo ważna sprawa, którą, jak sobie mogę pozwolić w liczbie mnogiej powiedzieć, robimy. Robimy, bo też możemy to myślę zdradzić, że rozmawiamy teraz i Państwo się dowiedzą teraz, ale że w sumie od miesięcy jakby towarzyszysz, wymieniamy informacje i wiem, że jesteś przy tym. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, Dzięki. nic więcej nie powiem. Olga Tokarczuk. I Robert Jan.